Każdy nowy rok zaczyna się tak samo. Są plany, cele, vision board i nadzieja, że tym razem wszystko się uda. A potem mijają dni, tygodnie, miesiące, motywacja znika i wszystko wraca do punktu wyjścia. Ale 2026 będzie inny. I nie dzięki chwilowej motywacji, tylko działaniom, które naprawdę da się utrzymać. A dzisiaj przygotujemy się razem na ten nowy rok, uporządkujemy przestrzeń, ustalimy realistyczne cele i nawyki, stworzymy vision board, która w końcu się spełni i zaplanujemy rutyny, które pomogą nam wytrwać nawet wtedy, gdy motywacja zniknie. Więc jeśli w 2026 chcesz stać się lepszą wersją siebie, to ten filmik jest dla Ciebie. Hej, z tej strony Anastazja, witam Was w pierwszym filmiku w 2026 roku. Myślę, że teraz jest właśnie ten czas, kiedy każdy z nas zastanawia się, co zrobić, aby ten nowy rok był lepszy i jak w końcu osiągnąć ustalone wcześniej cele. Ale zanim zaplanujemy nowy rok, dobrze jest spojrzeć na ten, który właśnie się skończył. Co zadziałało, a co nie, co chcemy ze sobą zabrać i co zostawić. Dlatego zacznijmy od krótkiej refleksji. Weź swój journal, notes czy kartkę oraz długopis i podsumujmy razem miniony rok. Ja tutaj na laptopie otworzyłam już Notion, bo właśnie w tej aplikacji co roku sobie planuję wszystko i znalazłam również takie pytania, które możecie sobie zadać właśnie na koniec tego roku. I pierwsze z nich to, jakie cele udało mi się osiągnąć, więc patrzymy teraz na listę moich celów na 2025 i mamy tutaj tak, trzymanie się planów treningowych oraz zdrowej diety i to mi się udało, więc odhaczamy. Dalej mamy poprawa zdrowia jelit i to mi się też nawet udało. Wiadomo, jeszcze nie do końca, bo jest to jednak długi proces, ale miałam w tym roku zrobione badania i wiem już mniej więcej, co mi dolega. Zaczęłam brać probiotyki, trzymałam się diety i naprawdę czuję poprawę. Także jestem z siebie dumna, że udało mi się to osiągnąć. I teraz coś, czego niestety nie udało mi się zrealizować, to 75 Hard Challenge, czyli przez 75 dni wykonuję zadania, które na początku sobie ustaliłam i powiem Wam, że szło mi naprawdę bardzo dobrze. Już tak naprawdę kończyłam, ale przyszła choroba i niestety wszystko się zepsuło. Potem jakoś o tym zapomniałam, no i niestety nie dokończyłam, także tego nie mogę odhaczyć. Wyjazd do Edynburga i to mi się udało. Jest nawet vlog z tego, więc zachęcam do obejrzenia. Kolejnym celem było 150 000 subskrypcji na YouTubie i to mi się udało, bo jest Was już tutaj ponad 300 000, za co jestem bardzo wdzięczna. 200 000 obserwacji na Instagramie, to mi się niestety nie udało, ale jest już bardzo blisko, więc jeśli mnie tam nie obserwujecie, to zachęcam. I oprócz tego zapraszam Was też na mojego TikToka. Kolejnym celem było przeczytanie 6 książek i to mi się chyba udało, więc odhaczam. Nie wiem dokładnie, ile przeczytałam, ale czytałam dosyć sporo, także myślę, że te 6 książek będzie. Dalej mamy zrobienie prawa jazdy i to mi się udało, jestem z siebie naprawdę dumna. Następnie mamy poprawa znajomości języka angielskiego i to też mi się udało, przynajmniej mam taką nadzieję, bo w sumie też mi to uświadomił mój wyjazd do Szkocji, gdzie no tak naprawdę wokół mnie wszyscy tylko mówili po angielsku. Oglądałam też dużo filmów w tym języku, czytałam książki, więc no myślę, że w jakimś stopniu mój angielski się poprawił. I ostatnim moim celem było skupienie się na samorozwoju. To też mi się udało, bo rozwijam swoje pasje, zainteresowania. Bardzo też rozwinęłam się tutaj w social mediach, bo na TikToku zdobyłam aż 1,5 miliona obserwacji, w co naprawdę nie wierzę. To jest przeogromna liczba, o której nigdy nawet nie marzyłam. A na YouTubie jest Was ponad 300 000, na Instagramie 170 000, więc no jestem z siebie dumna, że udało mi się to osiągnąć. Ale pamiętajcie, że nawet jeśli nie uda nam się osiągnąć żadnego celu, to nie oznacza to, że jesteśmy słabi, tylko po prostu może to nie był nasz rok, ten odpowiedni czas. Jeszcze wszystko przed nami, po prostu musimy jeszcze trochę popracować, uwierzyć w siebie i na pewno wszystko się uda. I kolejne pytanie to, które nawyki wspierały mój rozwój w tym roku? U mnie było to na przykład przynajmniej 10 000 kroków każdego dnia, planowanie treningów oraz posiłków i trzymanie się tego planu, spacery, nawet takie krótkie, picie przynajmniej 1,5 litra wody dziennie, poranny i wieczorny journaling oraz planowanie moich dni. I właśnie te nawyki chciałabym kontynuować w 2026 roku. Następne pytanie, czy wyszłam w tym roku ze swojej strefy komfortu? Jeśli tak, to w jaki sposób? I u mnie akurat się to udało.
było parę takich sytuacji, ale jedną, którą naprawdę najdłużej chyba zapamiętam, to właśnie moja solo date, która jest udokumentowana na jednym z vlogmasów w tym roku. Zawsze chciałam to zrobić i w końcu mi się udało, więc jestem z siebie naprawdę dumna. No i teraz już ostatnie pytanie, co mogę zrobić lepiej w nowym roku? I tutaj po prostu wypisujecie sobie rzeczy, które naprawdę chcieliście zrobić, ale niestety Wam się nie udało. Ja na przykład chciałabym bardziej się trzymać moich rutyn, bo jakoś mi się to nie udaje ostatnio. Muszę do tego powrócić, bo wtedy czuję się o wiele bardziej zorganizowana. Także to już były wszystkie pytania, które moim zdaniem warto zadać sobie na koniec 2025 roku. Podsumowaliśmy już poprzedni rok, więc teraz pora rozpocząć 2026 i najlepiej zacząć go od uporządkowania swojej przestrzeni, czyli posprzątania pokoju i miejsc, w których spędzacie najwięcej czasu. U mnie tutaj nie ma jakoś dużego bałaganu, bo ja raczej staram się sprzątać na bieżąco, ale muszę na pewno zrobić mały porządek na biurku i zorganizować szufladę z kosmetykami i rzeczami do pielęgnacji, bo tam jest największy bałagan i już nic się nie mieści. Także zabieramy się za sprzątanie pokoju. Whisper something I could hear. Away for the weekend, shooting a deer. We sit in silence with your rifle by my ear. I'd eat venison forever just to keep you here. But you push me out, I keep you down. You touch my mouth and lie like you mean it, and I'm halfway home. So Pokój już posprzątany, więc teraz pora na zaplanowanie nowego roku i ustalenie celów oraz nawyków. Myślę, że większość z nas lubi ustalać sobie jakieś nowe cele, bo lubimy po prostu to poczucie, że mamy do czego dążyć, ale niestety w wielu przypadkach tylko na tym się kończy. Dlatego jak ustalić cele, aby je osiągnąć? Najlepszą metodą jest oczywiście zapisanie ich gdzieś na kartce, w notesie czy w journalu, albo tak jak ja to robię w jakiejś aplikacji, na przykład Notion. Najważniejsze jest po prostu to, aby te cele nie były tylko w głowie, bo zapisane stają się realne. I tutaj właśnie bardzo ważna rzecz, cele muszą być realistyczne, bo cel, który jest nierealny, zamiast nas motywować, będzie tylko stresować. Przykładowo, jeśli mam dzisiaj 170 000 obserwujących, to zapisanie celu 1 000 000 w ciągu roku może sprawić, że zamiast satysfakcji pojawi się poczucie, że robię za mało. Dużo lepszym celem będzie na przykład 200 000 obserwujących. Jest on konkretny, osiągalny i motywujący. Teraz bardzo ważna rzecz, każdy cel rozbijamy na mniejsze nawyki, kroki, które musimy podejmować każdego dnia, aby osiągnąć nasz cel. W przypadku social mediów może być to regularne wstawianie filmów, przynajmniej 4-5 razy w tygodniu, utrzymywanie kontaktu z obserwującymi, analiza filmów i sprawdzanie, które z nich działają najlepiej oraz planowanie kontentu z wyprzedzeniem. Dokładnie tak samo jest z innymi obszarami, na przykład ze zdrowym stylem życia. Jeśli ktoś przez lata jadł niezdrowo, nie dbał o dietę, no to nie da się tego zmienić z dnia na dzień, ale da się zacząć od małych rzeczy, na przykład od szukania prostych przepisów, planowania posiłków tygodniowo, picia szklanki wody każdego poranka po przebudzeniu, czy zamieniania słodyczy na zdrowsze opcje, bo to właśnie te małe, proste kroki podejmowane każdego dnia z czasem zmieniają nawyki na lepsze. I tutaj pojawia się jeszcze jedno zagadnienie, dyscyplina. I uwierzcie mi, nie można każdego dnia liczyć na motywację, bo ona przychodzi i odchodzi, ale to właśnie nasze codzienne decyzje robią różnicę. Polecam planowanie każdego dnia i robienie listy rzeczy do zrobienia. Mi naprawdę bardzo to pomaga, bo kiedy rano zapiszę sobie, że w ciągu dnia chcę zrobić trening, to go zrobię, bo chcę po prostu odhaczyć to zadanie z mojej listy. I cały czas mam też taką myśl w głowie, że jeśli tego nie zrobię, jeśli nie podejmę działania, to do niczego nie dojdę i nie osiągnę celu. Bo pamiętajcie, że samo ustalenie celów i zrobienie vision board nie sprawi, że to wszystko się tak samo osiągnie. Musimy włożyć w to mnóstwo pracy, wierzyć w siebie i na pewno osiągniemy każdy nasz cel. No, to teraz wiemy, że duże cele osiąga się małymi krokami, ale jak sprawić, aby nasze nawyki zostały z nami na dłużej? Po pierwsze, spraw, aby nawyk był oczywisty, czyli taki, o którym trudno zapomnieć. Jeśli planujesz poranny
codzienny trening, to o wiele łatwiej będzie go zrobić, gdy wieczorem wcześniej rozłożysz już sobie matę na podłodze i naszykujesz strój do ćwiczeń gdzieś na łóżku czy na krześle. Wtedy rano nie musisz podejmować decyzji. Po prostu wstajesz, widzisz to i zaczynasz to robić. Po drugie, spraw, aby nawyk był atrakcyjny. Jeśli idziesz na spacer lub biegasz, to włącz sobie swój ulubiony podcast lub muzykę. Bardzo dobrze działa też łączenie przyjemności z nawykiem. Na przykład ja podczas biegania na bieżni oglądam sobie różne filmy na YouTubie. Wtedy trening przestaje być obowiązkiem i zaczyna nam się kojarzyć z czymś fajnym i przyjemnym. I po trzecie, spraw, aby nawyk był prosty. Jeśli chcesz na przykład czytać więcej książek, to nie zaczynaj od godziny czytania dziennie. Będzie to prawdopodobnie za dużo. Zacznij od czegoś, co na pewno da się utrzymać. Na przykład codziennie w łóżku po przebudzeniu będę czytać 10 stron książki. Im dokładniej określisz czas i miejsce nawyku, tym łatwiej będzie go wykonać. I właśnie w ten sposób należy podchodzić do każdego nawyku, bo tak jak już mówiłam, małe, proste kroki, ale podejmowane codziennie, z czasem zmienią nasze życie na lepsze. Mam już zapisane swoje cele w Notion, ale nie będę ich Wam raczej czytać, ponieważ chciałabym zachować je dla siebie. Nie lubię potem takiego poczucia presji, że muszę to zrobić, bo o tym powiedziałam, ale mam tutaj 13 celów. No, powiem Wam, że dużo. Większość z nich myślę, że raczej się wydarzy, także zapisałam sobie w tym roku trochę więcej. I jeśli chodzi o nawyki, to ja zawsze lubię je sobie rozdzielać na te, które dotyczą ciała, czyli na przykład treningi, robienie 10 000 kroków, rozciąganie, picie odpowiedniej ilości wody i takie, które dotyczą umysłu, czyli na przykład czytanie 10 stron książki dziennie, słuchanie podcastów, medytowanie, journaling. Pamiętajcie, aby też nie nakładać na siebie zbyt dużej presji, bo tak jak Wam już mówiłam, ja mam tyle celów zapisanych, bo po prostu większość z nich już, no myślę, że osiągnę za niedługo, przynajmniej mam taką nadzieję, jestem już blisko ich osiągnięcia. I z nawykami mam tak samo, że już większość z nich wykonuję każdego dnia, na przykład treningi, picie odpowiedniej ilości wody, 8 godzin snu, tylko dodałam jeszcze parę takich nowych, które chciałabym wprowadzić, na przykład takie poranne masaże ciała. Słyszałam, że one bardzo fajnie działają i też tak rozluźniają mięśnie, a ja często budzę się zestresowana, zwłaszcza gdy jest szkoła. A no i też chciałabym poświęcać przynajmniej 2-3 minutki przed samym snem i po przebudzeniu na robienie takich głębokich wdechów i wydechów, bo słyszałam, że one bardzo fajnie relaksują. Zobaczymy, czy to działa. No, także myślę, że mój 2026 jest już zaplanowany. Poranna rutyna to zdecydowanie jedna z najważniejszych części dnia, ponieważ to, jak zaczynamy nasz poranek, często decyduje o tym, jak przebiegnie nasz cały dzień. I moją podstawową zasadą w tym czasie jest niekorzystanie z telefonu, a zwłaszcza unikanie social mediów, bo czuję, że odbierają mi one taki wewnętrzny spokój i zamiast skupiać się na swoim życiu, skupiam się na tym, co robią inni. Dlatego zamiast po telefon sięgam po journale, zapisuję, za co jestem wdzięczna oraz robię listę rzeczy do zrobienia i zapisuję także nawyki, na których chcę się skupić danego dnia. Następnie ścielę łóżko, bo czysta przestrzeń to czysty umysł. Przebieram się w strój do ćwiczeń, rozkładam matę i robię trening. To jest zdecydowanie mój ulubiony element mojej porannej rutyny, ponieważ w naturalny sposób pobudza mój umysł i ciało, a zimą, gdy poranki są wolniejsze, stawiam raczej na spokojniejsze formy aktywności, takie jak pilates czy yoga. Uwielbiam po prostu czuć, jak pracują moje mięśnie głębokie i to, jak moje ciało się rozciąga. Po treningu oczywiście muszę się odświeżyć, oczyścić swoją twarz i wybrać jakiś wygodny outfit na cały dzień. Kolejną bardzo ważną częścią naszej porannej rutyny jest śniadanie, ponieważ to, co zjemy na początku dnia, wpływa na nasz poziom energii w ciągu kolejnych godzin. Dlatego warto zadbać, aby śniadanie było dobrze zbilansowane, zawierało solidną porcję białka, u mnie jest to przynajmniej 30 gramów, źródło zdrowych tłuszczów oraz błonnika, więc ja wybieram zawsze ciemne pieczywo. I jak wszyscy wiemy, ważne są również witaminy, dlatego nie może zabraknąć owoców i warzyw. I ja ostatnio naprawdę bardzo polubiłam matchę, a moim zdaniem najlepsza jest ta od Lunety i nie jest to żadna reklama, po prostu uwielbiam ją, jest to najlepsza matcha, jaką piłam i tutaj możecie sobie zobaczyć, jak ją przygotowuję, zawsze robię ją z mlekiem oraz syropem klonowym.
Cele już ustalone, więc teraz pora na moją ulubioną część, czyli tworzenie vision board. I przyznam szczerze, że do tej pory tworzyłam je trochę tak oderwane od rzeczywistości. No, były na pewno piękne i inspirujące, ale tak naprawdę nie miałam konkretnego planu, jak to wszystko spełnić. Dodawałam tam pełno estetycznych zdjęć z jakichś podróży w tropiki, nie wiem, do wielkich miast, Nowego Jorku, Tokio, ale nie robiłam nic w tym kierunku, żeby te marzenia zrealizować, tylko po prostu czekałam, aż ktoś przyjdzie i zrobi to za mnie. I w tym roku nie możemy czekać na innych. Musimy w końcu zacząć działać, bo bez nas i bez naszej pracy nie osiągniemy naszych celów. Także w 2026 chcę, żeby moja vision board była nie tylko estetyczna, ale też prawdziwa. Nie może ona tylko przypominać o marzeniach, ale też muszą tam się znajdować zdjęcia, czynności, które musimy wykonywać każdego dnia, aby dojść do naszego celu. Ja moją vision board co roku tworzę na komputerze albo na laptopie w aplikacji Canva. Też już na Pinterestie stworzyłam sobie tablicę z różnymi zdjęciami, które przedstawiają te moje cele, które sobie ustaliłam. Także teraz je pobieramy, przechodzimy do Canvy i tutaj wybieramy sobie Create, wpisujemy Desktop Wallpaper i zabieramy się za tworzenie naszej vision board na 2026. Moja vision board na 2026 rok jest już gotowa i chciałabym Wam teraz krótko o niej opowiedzieć. Ja Wam wcześniej nie mówiłam o moich celach, ale tutaj też się właśnie o nich trochę dowiecie. Więc z tej strony wkleiłam zdjęcia, które pokazują, jaki chciałabym prowadzić styl życia w tym roku. No, czyli jak widzicie, jakieś treningi, spacery, zdrowe odżywianie, self-care, czytanie książek. Tutaj dałam zdjęcia związane ze szkołą i nauką. Następnie mamy oczywiście tworzenie treści w social mediach i taki napis In my content creation era. No i tutaj z tej strony mamy już same podróże. Mam nadzieję, że w tym roku wszystkie się udadzą. W sumie już dwie, myślę, że tak na pewno, ale zobaczymy jeszcze jak ta trzecia podróż. Na razie Wam jeszcze nie mówię dokładnie gdzie. Pewnie się domyślicie po zdjęciach. No ale tak właśnie wygląda moja vision board. I tutaj jeszcze mam jakieś takie króciutkie cytaty, na przykład I am that girl, I will pass my exams, romanticize your life i I am living my dream life. Wstawiłabym tutaj jeszcze więcej zdjęć, ale już po prostu nie było miejsca i byłoby to wszystko takie zabałaganione. I myślę, że te zdjęcia przedstawiają tak mniej więcej większość z moich celów na ten rok. Wieczorna rutyna jest tak samo istotna jak poranna, ponieważ to, o której pójdziemy spać i jak jakościowy będzie nasz sen, zadecyduje o tym, jak będzie wyglądał nasz poranek. A ja swój wieczór uwielbiam zaczynać od spaceru, ponieważ wyjście na zewnątrz, zwłaszcza o zachodzie słońca, daje naszemu organizmowi taki naturalny sygnał, że dzień dobiega końca i pora się wyciszyć. Po spacerze, tym bardziej zimą w śniegu, biorę sobie gorącą kąpiel i robię pielęgnację twarzy. To również pomaga mi się uspokoić. I przebieram się w piżamę, żeby było mi wygodnie. Następnie przygotowuję sobie jakąś lekką kolację. Staram się jeść ostatni posiłek tak 2-3 godziny przed pójściem spać, aby organizm miał czas na strawienie i nie poświęcał na to energii w nocy. I do tego, aby jeszcze bardziej się zrelaksować, lubię wypić sobie gorącą herbatę miętową. Po kolacji wyłączam wszystkie powiadomienia, odkładam telefon, już go nie używam, ponieważ niebieskie światło emitowane przez ekrany pogarsza jakość naszego snu i zdecydowanie wydłuża czas zaśnięcia. Dlatego wieczorem warto zrezygnować z telefonu i zamiast tego zapalić delikatne, ciepłe światło albo świeczki. Robię sobie jeszcze krótką jogę w łóżku, aby rozluźnić mięśnie i biorę się za wieczorny journaling oraz odhaczam zadania, które udało mi się wykonać. Przed snem lubię sobie poczytać książkę, to mnie naprawdę usypia i tutaj pokazałam Wam moje ulubione dotyczące samorozwoju, które naprawdę polecam przeczytać. I przed samym snem poświęcam jeszcze kilka minut na medytację. Także to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że chociaż trochę Wam pomogłam i że moje rady pomogą Wam stać się najlepszą wersją siebie w 2026. Pamiętajcie, aby nie nakładać na siebie presji i robić wszystko w zgodzie ze swoim organizmem. Życzę Wam szczęśliwego nowego roku, trzymajcie się i do zobaczenia.